Siemka, ja jestem Adachu i właśnie rzuciłem wyzwanie sraczce. Mam nadzieję, że moje rewolucje żołądkowe będą mniej ciekawe niż to, co zaraz zobaczymy na streamie. Streamie łączonym, więc jest to na pewno wyjątkowa sytuacja, bo dwie gry mobilne, Dokkan Battle i Legends, będą miały wspólny program w związku z 40-leciem mangi, aż mi coś wpadło do oka. Mangi Dragon Ball, no bo jakiej mangi? Dlaczego mówię, że rzuciłem wyzwanie sraczce? Jem sernik. Popijam to sobie białeczkiem, więc jeśli tę ilość białka, którą dostarczyłem właśnie mojemu ciału, wytrzymam bez gazowania, to będzie dobrze. Tak się składa, że ostatnio na live, na którym dowiedzieliśmy się, że w Dokkanie pojawi się Goku SSJ4, w zasadzie 30 dopiero wyjdzie ten Goku SSJ4. Więc mogę powiedzieć, że nagrywam to przedpremierowo, 28, bo tak jak mówię, dzisiaj w Dokkanie w grze pojawiła się informacja, że niedługo pojawi się nowy Dokkan Event. Zazwyczaj to wychodzi 2 dni przed, więc wychodzi na to, że jaki to będzie dzień tygodnia? Czwartek. Także myślę, że jeszcze zasadne będzie po raz kolejny zaprosić Was na live'a z Dokkana. To nie jest live, na którym będziemy tylko samonować. Myślę, że tutaj dużo będzie grania, bo ja sobie kilka misji, które już wcześniej wyszły, zostawiłem. Nie wiem, dlaczego nie ma dalej premiery. Jest już 15. Omatsu... Nie no, to jest premiera, a nie live, nie? To jest premiera, a nie live. Dużo osób tutaj oczekuje. A odświeżę w sumie. A nie muszę odświeżać. To jest premiera. Myślałem, że Omatsu z Toshim dopiero makijaż zakładają. Jeśli dzisiaj na live'ie będzie Toshi całujący się z Omatsu, to znaczy, że ten film będzie na tyle ciekawy, że go wrzucam. Nie no, jeśli się okaże, że ten live będzie, w zasadzie ta premiera będzie na tyle nieciekawa, to nawet nie będziecie słyszeć moich słów, bo pewnie wam tego w ogóle nie wrzucę na YouTube'a. Jeśli to widzicie na YouTubie, to znaczy, że uznałem, że jest to na tyle ciekawe, jeśli ktoś oczywiście interesuje się tymi dwiema grami, że mogę to wrzucić. Nie wszyscy lubią Dokkana. Ja tam w Legends już akurat nie gram, chociaż uważam, że to nie jest tak, że nie interesuje mnie totalnie ta gra. Już 2 razy miałem tak, że wracałem do Dragon Ball Legends. Dyzia krzyczy, jak słyszycie. Może to jest dobry moment, żebym sobie tutaj ugryzł serniczek. Marcia zrobiła serniczek. Zobaczcie. Bardzo pyszny, bardzo pyszny. Dobra, nie mogę jeść podczas oglądania, bo potem będę miał jedzenie w gębie. Ostatnio na live dowiedzieliśmy się o nowych mangowych kartach. Dużo osób ubolewa, że są to karty, które nie mają szczególnie imponujących animacji, bo jest wiele takich mangowych animacji, które gdzieś tam w historii fanowsko raczej ludzie wrzucali. Tutaj mamy tylko pokaz slajdów. Znowu podejrzewam, że będzie to intro, które widzieliśmy ostatnio, z muzyką dosłownie rodem z Charlie'ego z Fabryki Czekolady, albo z jakiegoś Harry'ego Pottera, który biegnie na peron 9 3/4. Nie pasuje mi totalnie ta muzyka do Dragon Balla. Ej, czy oni pokazali iPhone'a 16? Kurde, to wyglądał trochę jak mój telefon. Chciałem powiedzieć Tomatsu. Ej, fuzja Toshiego i Omatsu to byłby Tomatsu? Czyli taki trochę Tomasz, a trochę Tomato? Czyli pomidor? Dragon Ball 40th Anniversary Dokkan Battle Legends. Legend. Ja pierdolę, dobrze się zaczyna. To jest Gepi? Gepi taki dziwny się zmienił trochę. Czekaj, po jakiemu te napisy? O, jest, dobra. W Webstore jest już kod do wykorzystania na darmowe DS-y i na darmowe CC-ki. Kod to manga, pisany capslockiem. Ja już skorzystałem, więc możecie skorzystać. Chyba że tutaj będzie jakiś nowy. Powiem wam, że patrzę na ten gameplay z Legends i w ogóle za nim nie tęsknię. Dobrze zrobiłem, że już nie gram. O, coś pokażą? Ale muszę przyznać, że w Legends często eventy są fajniejsze niż w Dokkanie. Całą mangę? Nie gadaj z pełną gębą! Durniu. What? What? Jakie fajne! Nawet patrzcie, level 400, CC-ków 400. Ale tutaj detalem. O tym właśnie mówię. Legends to jest akurat bardzo przykłada dużą wagę do takich drobnych szczegółów, które sprawiają, że coś z dobrego staje się bardzo dobre, albo coś z przyzwoitego staje się dobre. Wow! Karty będą miały mangę jako obrazek? Goku SSJ z Sagi Namek może będzie można go zmienić na panel mangowy. Ciekawe do kiedy. Aha, period tutaj widzę, że jest do stycznia. Ale czy to na zawsze będzie zostawać? Bo kurde, jeśli tak, to ja bym nawet wrócił do Legends tylko, żeby to zebrać. Patrzcie to.
Czemu w Dragon Ball Dokkan Z Battle tego nie ma? Dokkan Z Battle. Ale tutaj ten Chichi panel trochę słabo wygląda, bo on jest poziomy i tak dużo przestrzeni zajmuje szare tło. Ty, no... Przez chwilę się zastanawiałem, czy tutaj nie zebrać tego. Walczę ze sobą. O, walczę ze sobą. Jeśli pod tym filmem będzie... O, nie wiem ile. Chciałem powiedzieć 400, ale to byłoby mało lajków. To bym wrócił do Legends tylko po to, żeby zebrać te strony mangi. Mam jeszcze czas do zastanowienia się w takim razie, bo oni będą dodawać to sukcesywnie. To jest akurat słabe, że będzie Samon z tymi postaciami, które mają ilustracje, podczas kiedy Dokkan wypuszcza nowe karty mangowe. Buu! Buu! O, też macie! Wow! Co tam Legends wpuściło? No, jestem ciekaw, jak to w Legends będzie. Może czarno-białe postacie będą. W ogóle ciekawe, jak w Dokkanie będą wyglądać te Battle Motion, no nie? W ogóle te sprite'y tak zwane. Ilustracje Akiry pojawiają się jako nowe postacie? Okej. Chyba dobra, zrobią model po prostu kolorowy tego Goku, nie? Sparking Goku. Okej, dobra. Ale fajnie mimo wszystko wygląda ta kurtka i różowe kinto. Tylko wszystko psuje głos Shona Shemmela. Wow, ale tutaj świetnie przerobiona ta grafika. Plus? What? A Gohan, myślałem, że będą razem z Goku. Ale to jest dobry pomysł, nie? W sumie łatwym kosztem, bo zrobili po prostu nowy model postaci, ale czy te ruchy są inne? Nie, to są ruchy Gohana z Cell Sagi. Spoko, jestem za, ale chciałbym zobaczyć coś więcej z Dokkana. Ale karty nie, no powiem wam, że tak jak ostatnio mówiłem, dla mnie największym plusem tego wszystkiego jest to, że Bandaice się dogadały z Shueishą. Że Shueisha dała zgodę na coś takiego. Wiadomo, że to są stare tomy mangi, nie mowa tutaj o nowych rzeczach, tym bardziej nie mowa o Dragon Ballu Super, ale do tej pory nie mieliśmy czegoś takiego. Więc to jest krok w dobrą stronę, jeśli chodzi o dogadywanie się różnych stron, różnych podmiotów dzierżących prawa do Dragon Balla ze sobą, nie? Super sprawa. W Dokkanie też powinno coś takiego być, żeby były alt-arty, nie? Alternatywne grafiki. Super. Ożywienie tego, jak Toriyama to narysował. Karty prawdopodobnie będą słabe, ale to... Wiecie dlaczego zaczynają od Legends? Bo gdyby zaczęli od Dokkana, to na Legends już nikt by nie został. Pluję faktami. Czy wam się to podoba, czy nie? W tytule Dokkan jest pierwszy, a zaczynają od Legends. Czy wy się tak czujecie, jak ja nagrywam filmy o Dokkanie? Bo ja tak słucham tego, co on mówi i mnie to w ogóle nie obchodzi. Jeśli tak, to przepraszam, ale... Sorry, nagrywam o tym, o czym lubię. Dobra, dawać tego Dokkana, bo ja się zaraz zesram, zanim wy pokażecie grę, która mnie obchodzi. Sernik zjedzony, picie dopite, czuję, że tam jelita zaczynają walczyć. Grube zaczyna walczyć z cienkim. Dobra, już mi się nie chce grać w Legends. Tony, za dużo gadasz. Luka Tony był kiedyś taki piłkarz. O! Zaczyna się. Czemu oni nie wpuścili tutaj Kena, który umie czytać po angielsku? I jak on śmiesznie czyta. O, czyli ten Goku jest darmowy. Czyli dostaniemy tapetkę i ten Goku jest darmowy. Jeszcze był Vegeta, Frieza, Buu, Piccolo, Gohan. Czyli w Dokkanie też będzie można zbierać okładki mangi. To ja nie wchodzę do Legends. Special wallpaper. No niech będzie, że tapeta. Nie! Nie! Nie petam! Wypuśćcie mnie! Nie każcie mi tego robić! Nie!
There will be a summon where you can There will be a summon! Francuski mu się włączył. Freezer final form and Majin Buu good. On po francusku czyta nagle. Okej, jakieś będzie wideo. No te animacje... Co to jest? Dobra, ja już się zdążyłem przyzwyczaić do tego, ale... Dlaczego oni nie mogli chociaż trochę tego zanimować? Przecież to jest... To jest PowerPoint. Jest tyle świetnych animacji mangowych, żeby chociaż te włoski się poruszały. Ja nie mówię, żeby wszystko było animowane, ale tutaj jest to zrobione naprawdę budżetowo. Naprawdę budżetowo. Zobaczcie na Legends. Oni tam dodali panele mangowe jako art do karty, a w grze zrobili nowy model. No a tutaj nic się nie dzieje. No zobaczmy tutaj nowe animacje, bo do tej pory tego nie widzieliśmy. Piccolo Junior. Gigant. Nie ma tutaj nowych soundtracków, bo te, które słyszymy, one są stare, z tego co kojarzę przynajmniej. Tamten pierwszy, który był w przypadku Goku, to był taki, który można kupić tam za punkty z Burst Mode'a, więc ja go akurat kojarzę. No nie, no jest to miła odskocznia od tego, co mieliśmy do tej pory, ale im dłużej na to patrzę... No okej. Przynajmniej są jakieś dodatkowe efekty, że te panele są... że się trzęsą, że coś tam mamy, jakieś tam, że one się ruszają, przynajmniej na przykład tutaj tak wskoczył w ekran, no nie? Podejrzewam, że zrobienie animacji na bazie mangi to zajęłoby im za dużo czasu może? Za duży budżet by zabrało? Nadal uważam, że jest to... No co tu dużo mówić, słabo to wygląda. O, ten przynajmniej ma AOE. Słabo to wygląda jak na to, jakbym miał to oceniać totalnie obiektywnie. Ale sama inicjatywa jest świetna. Jestem ciekaw, czy oni będą coś robić w ogóle. Pewnie każdy będzie miał inny kolor. Piccolo zielony, Buu czerwony, Gohan żółty. Zobaczmy, czy te karty w ogóle będą jakkolwiek dobre. Ten gość jest darmowy, więc tutaj bym się fajerwerków nie spodziewał. O kurwa. All Allies Attack Dev 40 na 40! Tur! Ale on nic nie robi, czekaj. Podstawowe efekty to tylko Ki i atak. Kiedy jest World Tournament, Saiyan Saga, Namek Saga, Cell Saga, Buu Saga, 200... Co to jest za karta? Jeśli mamy w drużynie tak naprawdę po każdej z tego typu i w sumie można byłoby zrobić Goku's Family, no nie? To gość będzie miał 1000 ataku. What? I za każdy atak wyprowadzony dostaje atak Dev 19 permanentnie? Jeśli jest Extreme Class Ally Medium Chance of Evading, przecież on... What? Przecież on jest grywalny. W bardzo dziwnych warunkach, jeśli mielibyśmy naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 kart. Nie no, ta drużyna byłaby mega zabawna, ale jeśli byśmy spełnili wszystkie warunki, to gość ma 1000 z pasywki, atak Dev 40 za support, jeszcze i atak Dev na jedną turę podnosił. A, leader skill taki sam dla wszystkich kart, tak? All Allies Key 2, HP 100, kiedy drużyna ma super i extreme klasę, plus jeszcze statystyki, kiedy są wszystkie typy. Ty, to tutaj dałoby radę normalnie wskoczyć na HP 220, atak Dev 170. No nie no, leader skille śmieszne, ale warunkowe leader skille to już wiecie, to nie jesteśmy w 2018 roku, żeby coś takiego grać. Czemu on nie pokazuje, tylko gada? Chłopie, nie rozumiem cię. Czy nie, pokażę. Dev na 3 tury. Okej, kategoria akurat to nie jest aż tak... Znaczy to jest istotne, ale powiedzmy, że tutaj zaskoczeń nie będzie, nie? Możemy zobaczyć na podstawowe karty. Okej, będą pokazywać. Mistrzostwa Świata, albo inne Mistrzostwa Świata sojusznik w drużynie, albo jeśli jest Goku przeciwnik. Albo Or on the team, okej. Atak Dev 150 permanentnie, redukcja damage'a 40% i wszyscy sojusznicy atak Dev 40 na 40 tur, atak Dev 200, redukcja damage'a 20%, czyli już ma 60, kurwa, przecież to jest normalna pasywka, ja myślałem, że tutaj jakieś śmieci będą. Przeciwnik albo okej, nie no, wygląda to okej. Greatly raises Dev na jedną turę. Co ten Vegeta potrafi? Widzę, że tutaj ma podobnie, tylko że on ma kryta. 40% szans na kryta, 30% jeszcze w bazowych efektach. Garda, jeśli jest Goku.
Kiedy przyjmuje super atak ma redukcję damage'a, ale jednorazowo. Jest ta garda. Aha, garda jest jak Goku albo sojusznik i za każdym razem jak gardę aktywuje, to ma statystyki permanentnie. No w tym przypadku tutaj bym ostrożny był z tym Vegetą, nie? W Piccolo miał redukcję damage'a bazowo, a tutaj gość ma kryta, więc to jakby nieporównywalne dwie umiejętności. Ale ja jestem zdziwiony, że te karty w ogóle są jakkolwiek grywalne. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o kolor Freezy, to nie ma żadnego zaskoczenia. Greatly Raises atak na jedną turę i sealuje. Gość ma tutaj szansę na dodge'a w intro. No widzę, że jest Saiyan Saga, Planet Namek Saga Enemy, Saiyan Saga, Planet Namek Saga Sojusznik w drużynie. Nie jest to zły warunek, myślę. Saiyan Saga, Planet Namek Saga, no to są akurat trochę martwe kategorie, ale jeden sojusznik w drużynie to nie jest źle. 40% szans na dodge'a, sojusz mega też duży support, to co mieliśmy wcześniej. Praktycznie 70% szans na dodge'a, nie no z tym intro. Jeśli jest Goku, to jeszcze dodatkowe 10% szans na dodge'a, redukcja damage'a. Przed przyjmowaniem ataku, kurde, 40% redukcji damage'a i z tym dodge'em? I za każdy atak uniknięty atak Def 26. Za każdy atak uniknięty atak Def 26. Ten Freeza jest w porządku. Szkoda, że nie miał defa na tym super ataku. Tutaj Gohan ma 50% ataku i defa na jedną turę. Co ten Gohan potrafi? Planet Namek Saga, Android Cell Saga. Zmienia kulę, też support, wysoka szansa na kryta. 5 kul... A, on ma nuka. Za każdą kulę zebraną jest atak def. 5 zebranych kul jest 20% redukcji damage'a. 8 zebranych kul... No tutaj ewidentnie mam wrażenie, że Gohan jest póki co najsłabszy. Za każdy super atak wyprowadzony, co prawda ma 35% ataku, no to jest dość sporo, ale bardzo głodny, jeśli chodzi o orby, nie? Jeśli chodzi o możliwości defensywne, no to bardzo zależy od ilości kul zebranych. Jeśli się kul nie uda zebrać, to ten Gohan jest rybą tak zwaną do wyłowienia, nie? Ale niech będzie. Ból niebieski, to od tego się akurat nie spodziewałem. Mega dużo kategorii. Atak def na jedną turę. No i jeszcze zadaje, tak jak pokazywali wcześniej, obrażenia obszarowe. Dodatkowy super atak i nadal ten support. 50% szans na dodge'a. Widzę, że ma tę niszową mechanikę z odradzaniem HP za cukierki, ale to tylko w niektórych eventach działa. 40% redukcji damage'a, kiedy jest Goku. Kiedy atakuje z 12 ki. Statystyki. Wysoka szansa na, w zasadzie wielka szansa na 150 ataku, wysoka szansa na... No tutaj też dużo ataku jest. Za każdy atak przyjęty albo uniknięty def 39. Dużo defa dostaje. Czy to nie byłaby też całkiem okej karta, jeśli mielibyśmy Goku? 40% redukcji damage'a, dodge, defa sobie stakuje permanentnie, ale te ostatnie efekty, permanentne stakowanie umiejętności, jest to niesamowite. To prawdopodobnie będzie niebieski banner, co? Niebieski coin. 30 DS-ów. Wow! Powiedział, że gwarantowane postacie będą z mangi. Performance Among. Kurde, nie no, ja bym chciał mieć wszystkie postacie. I ten Przecież to jest... Teraz dopiero skminiłem. Przecież ten Goku miał w pasywce, że musi być Mistrzostwa Świata, Namek Saga, Android Saga. Chodzi o to, żeby grać całą mangową drużyną. Teraz... Sorry, wiem, że jestem wolny. Wiem, że jestem wolny. Kurde. Podoba mi się ta drużynka. O, drugi booster wychodzi do card game. Fajnie. No to ja już to zrobiłem. Myślałem, że nowy będzie. Wow, i to wszystko będzie się działo jednocześnie. Spoko, czyli Goku SSJ4 z Dragon Ball Daima i te mangowe karty wychodzą razem. No to będzie streamek. To będzie streamek. W takim razie. Na YouTubie, nie na Kiku jakby coś. Kik tylko jest do anime, do Bleacha. Więc na YouTubie się normalnie widzimy. Bye. Crazy. Jestem zadowolony. Te karty myślałem, że będą totalnymi kolekcjonerskimi kartami, a tu wygląda na to, że może nie darmowa drużyna, ale taka półdarmowa drużyna zupełnie inna niż do tej pory, bo będziemy mieli Goku, który będzie liderem, no nie? 5 kart w drużynie i Goku jako przyjaciel dodatkowy. Śmieszna sytuacja. Podoba mi się to. Mimo wszystko byłoby lepiej, gdyby te karty miały jakieś fajniejsze animacje, ale włączę się podwójną prędkość i nie będzie problemu. Także widzimy się w zasadzie, no, wrzucam wam to planowo 29, chyba że wspierającym wrzucę jeszcze 28, w dzień, w który to nagrywam, w dzień, w który była ta premiera, ale widzimy się normalnie 30 na live'ie. Śledźcie zapowiedzi, jeśli coś by się działo, to będę wam dawał znać, albo na grupie facebookowej, albo w ogóle na YouTubie, także tyle ode mnie. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało i dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeśli są tutaj gracze Legends, to też dajcie znać, co sądzicie o tych 2 kartach. Oni dostali 2 karty, my dostaliśmy 6! 6!
3 razy więcej. I też podoba mi się to, że będziemy mogli kolekcjonować te okładki mangi. To było coś, co myślałem, że będzie zarezerwowane dla Legends, ale cieszę się, że tutaj też w Dokanie to będziemy mieli. Także jestem zadowolony. Hołd dla 40-lecia mangi Dragon Ball. Akira Toriyama myślę, że został tutaj bardzo ładnie uhonorowany, bo jego ilustracje po prostu zostały, no, czy ożywione? W przypadku Dokana, no okej, niech będzie, że ożywione. Niech będzie, że ożywione. Dobra, nie przedłużam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.